Witam serdecznie. Ponownie widzimy się dzisiaj z Darkiem Wesołowskim. Dziś będziemy kontynuować rozmowy dotyczące konotacji fizyki i rozwoju duchowego w kontekście tym razem eksperymentu z dwoma szczelinami. Bardzo intrygujący temat, wielokrotnie poruszany na łamach różnych kanałów i tak dalej, ale dziś mamy okazję posłuchać bezpośrednio na temat tego eksperymentu od osoby, która nie tylko interesuje się fizyką, ale również potrafi tą fizykę przełożyć na naszą rzeczywistość fizyczną, jak i tą duchową. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Zapraszam. Witam Cię, Darku, serdecznie. Witam serdecznie, kochani. Cześć, Rafał. Dobrze, Darku, no to nie będziemy tutaj jakoś się rozdwajać, doszukiwać jakichś ukrytych właściwości tego eksperymentu, tylko od razu przejdę do tego pytania związanego z tym, na czym polegał eksperyment z dwoma szczelinami, jeżeli mógłbyś tak nam wytłumaczyć tutaj. No i jakie widzisz tutaj powiązania tego eksperymentu z tą naszą rzeczywistością, z tą teorią symulacji, o której wspominałeś między innymi w poprzedniej rozmowie. Tak. Więc, kochani, zanim przejdę tak do meritum, to też chciałbym jakby, żeby widzowie mieli jakby wiedzę i świadomość, że o ile fizyka jest mi bardzo bliska od wielu, wielu lat, staram się śledzić, w którym kierunku się rozwija i dlaczego. Natomiast proszę też weźcie pod uwagę, że no, nie jestem z wykształcenia fizykiem, nie praktykowałem nigdy fizyki z punktu widzenia jakichś badań naukowych osobiście, więc może trochę jestem takim jakby domorosłym fizykiem, który analizuje na bieżąco, stara się to, co fizyka odkrywa, czy powiedzmy potwierdza. Natomiast tak, no, ale to też z kolei chyba jest fajne o tyle, że mam nadzieję, że uda mi się i sami zauważycie, że właśnie taka troszkę zdystansowanie od tej fizyki z takiego bardzo silnie naukowego punktu widzenia czasami pozwala mi i udaje mi się przekazać pewne treści, no nazwijmy to takim ludzkim językiem, tak, dla kogoś, kto po prostu nie jest z tym związany na co dzień, więc no, proszę was tylko weźmy to pod uwagę. Szczególnie też weźmy pod uwagę fakt, że tutaj tak jakby no, Rafał mnie rozdziewicza właśnie w kontekście tego, że namówił do tych rozmów, ale też namówił mnie do tego, żeby mówić o tym eksperymencie w formule tych kilkudziesięciu minut i to jeszcze przez internet, więc to też może mieć swoje jakieś tam konsekwencje. Ale zrobię wszystko jak najlepiej potrafię, więc proszę o troszkę cierpliwości i trzymajcie za mnie kciuki. Natomiast, no cóż, dla tych, którzy lubią numerologię, to ja tylko powiem jako ciekawostkę, że w tym roku mija 222 lata od momentu, kiedy eksperyment podwójnej szczeliny był pierwszy raz wykonany przez Thomasa Younga, właśnie w takim wydaniu, tym tak zwanym pierwotnym. Potem to się oczywiście rozwinęło i ja postaram się wam przybliżyć ten eksperyment właśnie tak troszeczkę nakreślając całą jego historię. Od Thomasa Younga, tak jak już wspomniałem, który w 1801 roku to pierwszy raz przeprowadził. Potem to, co się działo w drugiej połowie XIX wieku. No i oczywiście od początku XX wieku, kiedy już zaczęła kiełkować i fizyka kwantowa. Więc tak, tak rozpoczynając, to chyba warto sobie uświadomić, że od wielu już dziesiątków czy set lat funkcjonujemy w świecie, gdzie nauka próbuje rozwiązywać swoje, można powiedzieć, nie problemy, ale doszukiwać się rozwiązań w tak zwany redukcjonistyczny sposób. To znaczy naukowcy wychodzą z założenia, że jak coś będziemy redukowali do coraz mniejszej cząsteczki, do coraz mniejszych kształtów, wymiarów, prawda, szukając coraz głębiej, no to będziemy coraz lepiej rozumieć tą rzeczywistość, która nas otacza. I tak też było w pewnym sensie ze światłem właśnie w tym XIX wieku, kiedy po prostu naukowcy dziwili, no po prostu próbowali zrozumieć, czym jest światło, kiedy patrzyli na Słońce, na różne obiekty, które się świecą, no było to intuicyjne, ale wtedy uznali, że jak się przepuści przez coś, co zredukuje to światło do bardziej, można powiedzieć, takiego, do strumienia o większej rozdzielczości,
o większym skupieniu, no to wtedy lepiej zrozumiemy to światło. No i tak powstał właśnie pomysł, żeby to światło przepuszczać przez coraz mniejsze, no właśnie, najpierw jakieś otwory, potem szczeliny. No i jeżeli pozwolicie, to ja właśnie tylko pokażę. Darku, a jeżeli chodzi o urządzenia, którymi przesyłano właśnie wiązki światła, te wiązki elementarne, które chciano zbadać właśnie, to warto tutaj wspomnieć, że na początku oczywiście XIX wieku, no pewnie większość słuchających widzów zdaje sobie z tego sprawę, że nie było wtedy na przykład prądu, elektryczności, żarówki i tak dalej, więc jak uzyskiwano właśnie to światło, które potem chciano przez takie szczeliny przepuścić? Jak to było na początku XIX wieku, to przyznam, że nie wiem. Mhm. Wiem natomiast, jak w drugiej połowie XIX wieku, czyli powiedzmy tam w latach 1860-70, kiedy już no, to było bardziej zaawansowane, mieli dostęp do różnego rodzaju zwierciadeł i tak dalej, więc to było, no to była później jakaś pierwotna elektryczność, jakieś reflektory zaczęły się pojawiać, więc to było w bardzo taki podstawowy sposób. No ale tak jak widzicie mniej więcej teraz tutaj na tej grafice, prawda, to jest takie bardzo oczywiście symboliczne ujęcie, jak wyglądał ten eksperyment, prawda, czyli było źródło światła, tutaj mamy tą żarówkę, prawda, te dwie szczeliny i za tymi szczelinami widzicie ekran, na którym widać, jak wygląda nazwijmy to światło, które przechodzi przez te dwie szczeliny. Więc to była, ja zaraz odpowiem troszkę głębiej na twoje pytanie, Rafał, jak dojdziemy do momentu, w którym na linii czasu tego eksperymentu jakby pojawią się pomysły, zresztą za chwilkę o tym będziemy mówić, jak pojedyncze fotony można było puszczać, prawda? Więc to się do tego będę w stanie odnieść, ale jak to było na początku XIX wieku, to wybacz, nie mam pojęcia. Mogę tylko dywagować po prostu, że w jakiś sposób skupiano światło odbite od słońca, prawda, czy od jakichś powiedzmy sztucznych źródeł typu świeczki i tak dalej, różnego rodzaju lustrami czy soczewkami, to ja bym tak zrobił. O, tak to chyba ujmę. Natomiast no cóż, idąc dalej, prawda, chronologicznie troszeczkę przez życie tego eksperymentu, no to właśnie tak wyglądała właśnie do końca XIX wieku, tak wyglądało myślenie o świetle, prawda, żeby zredukować to światło, więc wtedy naukowcy zobaczyli, że jak światło przechodzi od tego punktu przez szczeliny, no to, co widzą na ekranie za szczelinami, to jest taki rodzaj obrazu. Nazwano to obraz dyfrakcyjny. Za chwilkę też pokażę grafikę, dlaczego tak nazwano. Natomiast tak troszkę uprzedzając fakty, naukowcy wówczas jakby uświadomili sobie, że ten obraz, że ten obraz przypomina obraz fali. To znaczy, krótko mówiąc, dokładnie tak samo jak ten obraz światła po przejściu przez szczeliny i ten obraz, który mamy właśnie na ekranie, dokładnie tak samo zachowuje się chociażby woda, prawda? Pozostawiając bardzo podobny efekt. Więc dlatego nazwano, czy przyjęto wówczas, że światło ma naturę falową. Nie dlatego, że ktoś zaobserwował, że foton, prawda, przemieszcza się w ten sposób i uderza w szczelinę i dlatego tutaj jest falą, tylko dlatego, że po prostu za szczelinami ten foton, czy powiedzmy wówczas jeszcze, przepraszam, nie foton, bo za chwilę dojdziemy do momentu, kiedy foton był odkryty, ale to światło, jak wtedy rozumiano światło, to nie dlatego, znaczy uznano, że ma naturę falową nie dlatego, że zachowuje się przed szczelinami jako światło, tylko właśnie za szczelinami się zachowuje dokładnie tak jak inna substancja, czy inne medium o tak zwanej naturze falowej. No i co się działo? Przez wiele dziesiątków lat nauka uważała, że właśnie światło ma tą naturę falową, dopóki nie dotarliśmy do 1905 roku, kiedy to właśnie młody Albert Einstein, mając 26 lat, zaraz pozwolę sobie na dygresję, bo uwielbiam dygresję, ale też kilka ciekawostek na temat Einsteina, bo w 1905 roku Einstein, będąc pracownikiem Urzędu Patentowego w Bernie,
po prostu na bazie pewnego eksperymentu myślowego stworzył koncepcję efektu fotoelektrycznego. Konsekwencją tego efektu było to, że ten efekt, że jakby Einstein wykazał w tym efekcie, że światło ma w pewnym sensie strukturę cząsteczkową, czyli ma pewne znamiona bycia cząsteczką. O, bym tak to nazwał, żeby nie wchodzić tutaj w szczegóły. To później uznał, że właśnie nazywając to dokładnie tak jak Max Planck, prawda, który 5 lat wcześniej uznał, że energia też ma, powiedzmy, naturę no, taką kwantową, to też Einstein jakby do tego się jakby dołączył w pewnym sensie i przyjął, że światło też, mówię, w pewnym zakresie ma tą naturę kwantową. Więc Einstein jakby udowodnił wówczas, że światło ma w jakiś sposób ma tą naturę cząsteczkową, co bardzo zaciekawiło wówczas naukowców. W tym 1905 roku on jeszcze był mało znanym naukowcem, więc tam wielu się nie przejęło, wielu innych naukowców nie przejęło się jego historią i tym, co proponuje. Natomiast już kilkanaście lat później, czy kilka lat później zaczęli to bardzo wnikliwie analizować. Szczególnie ponieważ Einstein już przeprowadził wówczas wiele innych, no, nazwijmy to badań, prac, publikacji, więc zaczął być znany. No i wówczas naukowcy uznali, że okej, zobaczymy coś, jeżeli przez ponad 100 lat uważaliśmy, że światło ma naturę falową ze względu na taką, a nie inną postać tego eksperymentu z 2 szczelinami, no to teraz zobaczymy, co się stanie w tym eksperymencie, jak przyjmiemy tezy Einsteina, tak? Że światło ma naturę cząsteczkową. No i wtedy wymyślono, jak sprawić, żeby poszczególne fotony, bo wtedy w ogóle powstała jakby definicja, czy w ogóle koncepcja fotonu jako cząstki światła, jak poszczególne fotony będą się zachowywać w tym eksperymencie podwójnej szczeliny. No i tutaj też może czas na małą dygresję, bo myślę, że Einsteina znamy wszyscy z różnego rodzaju miliona cytatów, które pojawiają się na Facebooku, w internecie i tak dalej. Wiemy, że jest autorem wzoru E równa się mc kwadrat, teorii względności i tak dalej. Ale co jest ciekawe, to Albert Einstein otrzymał Nagrodę Nobla, mając w sumie 11 nominacji do Nagrody Nobla w latach 1910, 1922 czy coś takiego. Więc mając 11 nominacji do Nagrody Nobla, prawie co roku dostał w końcu Nagrodę Nobla w 1922 roku, za 1921 rok, za właśnie efekt fotoelektryczny. Nie za teorię względności, nie za pracę nad falami grawitacyjnymi czy innymi przełomowymi rzeczami, tylko właśnie za ten w sumie prosty efekt fotoelektryczny z okresu, kiedy miał 26 lat. Co ciekawe, wyobraźcie sobie z życia Einsteina ciekawostka. Albert Einstein pracował jako pracownik techniczny w pewnym sensie w urzędzie patentowym i przez kilka lat aplikował do Uniwersytetu w Bernie, żeby właśnie być pracownikiem naukowym tego uniwersytetu, wykładowcą. Na co się w końcu po kilku latach zgodzono, ale w takiej formule, że studenci mu wręcz płacili napiwki za to, że jest pracownikiem, czyli uniwersytet nie płacił mu żadnego wynagrodzenia i Albert przez kilka lat pracował za napiwki, no, ponieważ nie mógł się utrzymać z tego, no, oczywiście napiwki, przepraszam, bo to może źle brzmi, prawda, ale to były wolne datki od studentów i to była wówczas taka w miarę przyjęta formuła, głównie w Szwajcarii i w Niemczech. Tak, ale to jest ciekawe, bo też pokazuje jakby determinację tego młodego człowieka, który w jakiś sposób czuł, że ma rację, wiedział, że to jest totalnie odjechane, co mówi. Bardzo trudno mu się było przebić przez świat nauki, będąc pracownikiem urzędu patentowego, więc bardzo mu zależało, żeby zaistnieć w tym świecie naukowym, w uniwersytecie. No i to z kolei było fajne, bo zaowocowało tym, że świat nauki go zaczął zauważać. No i ten efekt fotoelektryczny poprzez to, że
że stał się przyczynkiem do innego spojrzenia na ten eksperyment podwójnej szczeliny, no był bardzo silnie się przyczynił do powstania w ogóle mechaniki kwantowej. Więc to chciałem tylko jako właśnie ciekawostkę powiedzieć. A ostatnia ciekawostka na temat Einsteina to chyba to, że wszyscy wiemy, jakim był genialnym mózgiem, w sensie analitykiem, jak był kreatywny i tak dalej, ale na przykład niewiele osób ma świadomość, co też mnie zaskoczyło w sumie niedawno, że Einstein dopiero w 1940 roku dostał obywatelstwo amerykańskie i wyobraźcie sobie, mieszkając w Stanach Zjednoczonych przez kilkanaście lat do śmierci, prawie w ogóle nie mówił po angielsku. Twierdził, że w ogóle nie był w stanie się nauczyć języka angielskiego. Ja to mówię jakby tak troszkę z uśmiechem, z przekąsem, bo widać jak fajnie niektóre genialne umysły radzą sobie z pewną dziedziną życia, tak? A z takimi bardziej przyziemnymi, nazwijmy to, albo chyba mam wrażenie, że takimi rzeczami, które Einstein uznawał, dobra, no być może już nie muszę tego robić, albo nie chce mi się, natomiast właśnie taka prosta rzecz, jak nauczenie się języka kraju, w którym był obywatelem i gdzie mieszkał, już sprawiała mu trudność. Biografowie twierdzą, że znał podobno od 300 do 400 słów po angielsku maksymalnie. No ale dobrze, zostawmy tego biednego Einsteina, chociaż ja go uwielbiam za wiele rzeczy. Ale wróćmy do tej naszej szczeliny, czyli... Przepraszam, czy mogę się wtrącić w sprawie Einsteina proszę, na sekundę? Bo Einstein tak właśnie z punktu widzenia naukowego jest wybitną postacią i tak dalej. Ja tak bardziej z punktu historii chciałem tylko wspomnieć, że był niezłym kobieciarzem i warto też wspomnieć o jego pierwszej żonie pochodzącej z Serbii, Mileva Marić, i ona miała duży wpływ w ogóle na jego też początkowe odkrycia, ale tutaj ich związek rozpadł się między innymi dlatego, że po prostu oboje chcieli jakiś odkryć takich stricte przyspaszających im właśnie rodzaj sławy, splendoru, no i tutaj też doszło do między innymi rozpadu tego małżeństwa. No ciekawa postać, tak jak powiedziałeś, oczywiście uciekał przed potem narodowym socjalizmem z Niemiec, prawda, który się rozwijał w latach 30. i był też orędownikiem pacyfizmu, prawda, przeciwnikiem tworzenia bomby atomowej, ale to przepraszam, już się wyciszam. No dobrze, ale jak już to wspomniałeś, to ja nawiążę do tych dwóch wątków, bo w trakcie rozwodu z Milewą jednym z zapisów, które powstały w tak zwanej ugodzie rozwodowej, było to, że wszelkie pożytki, które Einstein miał otrzymywać po otrzymaniu Nagrody Nobla, a wtedy jeszcze żona jego nie wiedziała, że dostanie kiedykolwiek Nagrodę Nobla, ale już wówczas sobie zastrzegła, że wszystkie pożytki będą jej własnością. Więc to też jest ciekawe. A co do tego pacyfizmu, to też jest ciekawy taki wątek z 1939 roku, z sierpnia, kiedy Einstein, mieszkając rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych, napisał list do prezydenta Roosevelta z Eugene'em Wignerem, też bardzo wybitnym fizykiem, którym ostrzegał przed rozwojem prac faszystów nad bronią nuklearną, czy atomową generalnie. Ten list jest w internecie. Zachęcam każdego, kto by chciał sobie przeczytać, co Einstein wówczas napisał. Roosevelt odpisał krótki, ale taki poruszający list, że oczywiście to akceptuje, rozumie i bardzo dziękuję Einsteinowi. Einstein zresztą z Wignerem wskazali, w jakich miejscach się pozyskuje uran i tak dalej w tym liście, ale jako ciekawostkę chyba najciekawsze z tego jest to, że mimo, że Roosevelt tak pięknie podziękował, opisał, że to jest takie ważne, że on rozumie w ogóle i tak dalej, to stworzył i napisał, że stworzy zespół naukowców, fachowców, którzy się zajmą tym tematem i przyznał, Delano Roosevelt przyznał fundusz dla tego całego zespołu naukowców w wysokości $6,000 amerykańskich. Więc no to był taki policzek wtedy dla nauki. Oczywiście potem bardzo żałował Roosevelt, mam wrażenie, po 3 latach już, że tak się wydarzyło. Ale chyba wracając, tak, bo do Tak. naszej szczeliny. Więc mamy 1912 rok i naukowcy starają się powtórzyć eksperyment z podwójną szczeliną w taki oto sposób, żeby
biorąc pod uwagę to, co odkrył Einstein, że fotony mają naturę w pewnym sensie cząsteczkową, czyli są jakby rozdzielnymi tworami, wówczas wymyślono, jak przez tą podwójną szczelinę przepuścić pojedyncze fotony. Zrobiono to wówczas w dość szczególny sposób, ponieważ no, przypomnę, to był 1912-15 rok, więc nie było żadnej zaawansowanej technologii, która by, tak jak dzisiaj mamy lasery, te tak zwane pulsacyjne, gdzie możemy, no nie jesteśmy w stanie pojedyncze fotony generować, ale no zdecydowanie bardziej jesteśmy w stanie kontrolować tą ilość i strumień fotonów w eksperymentach wykonywanych dzisiaj, w tych eksperymentach podwójnej szczeliny. Wówczas to było tak, że po prostu źródło światła, jak i reflektor odsuwano odpowiednio daleko i przyciemniano go do takiego poziomu, w którym można było zmierzyć, jaka ilość elektronów jest emitowana z tego źródła i analizowano, odsuwano i przyciemniano to źródło światła do takiego poziomu, w którzy naukowcy byli pewni, że akurat w to miejsce, gdzie jest ta płytka z dwoma szczelinami, prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie, że przechodzi tylko jeden foton. Znaczy tylko jeden w tym sensie, że pojedynczy foton, natomiast oczywiście ich jednocześnie przechodziło wiele, ale były jakby, no można powiedzieć, takie dyskretne, czyli jakby porozdzielane według wtedy naukowców. I co się działo, to ja pozwolę sobie udostępnić jakby kolejny Tak, jest widoczne. tak? Mhm. Tak, i tutaj mamy ten nasz eksperyment. To jest ta wersja, można powiedzieć, z początku XX wieku, prawda? Kiedy tutaj jest jeden foton, ale na razie przyjmijmy, że tutaj mówimy o strumieniu światła, więc był jakiś strumień światła, jakiś snop światła, już tak potocznie mówiąc, który sprawiał, że jak to światło przechodziło przez te dwie szczeliny, no to tutaj pojawiał się dokładnie ten, przepraszam, ojej, bardzo przepraszam. Na zdrowie. Taki był efekt, tak, tego przejścia. Kiedy zgodnie z teorią Einsteina próbowano przepychać w pewnym sensie, wystrzeliwać pojedyncze fotony, wówczas przechodziły przez te szczeliny i mimo, że były pojedyncze, tak, to znaczy cały czas uważano, że, znaczy po prostu były dyskretne i w wielkiej ilości, ale mimo wszystko pojedynczo były wystrzeliwane, to cały czas tworzyły właśnie ten tak zwany obraz dyfrakcyjny. Czyli tutaj zachowywały się tak jak fala. No ale wówczas wymyślili, że spróbujmy w takim układzie zmierzyć, czy Einstein miał rację i zamontowali detektory przy tych szczelinach, które zaprojektowane były tak, żeby właśnie dokonać detekcji, pomiaru, czy jakiś foton przechodzi przez tą górną szczelinę, czy przez dolną i co się dzieje na tym ekranie. No i okazało się, że jak zaczynamy dokonywać pomiaru tego tego światła, które dociera do tych szczelin i zaczynamy dokonywać pomiaru i ten detektor stwierdza, że okej, widzę foton, prawda, i wiem, że on przeszedł w obszarze mojego widzenia, no to wówczas na ekranie mamy taki oto obraz i tutaj on wygląda mniej więcej w ten sposób. No wiadomo, szczeliny są odwrócone prostopadle do tego, co pokazuje wcześniejsza grafika, ale jakby idea jest, mam nadzieję, uchwytna dla was, prawda? Czyli przechodzą poszczególne fotony. Na tej płytce ze szczelinami, to nie jest narysowane, ale mamy te detektory. Te detektory analizują i dostrzegają i ewidentnie identyfikują jakieś cząstki, czyli fotony i wówczas mamy taki rodzaj obrazu na ekranie. No i to wywołało pewne zamieszanie, prawda, no bo tutaj przechodzi światło, mamy taki rodzaj obrazu, a tutaj jak zaczynamy mierzyć, gdzie przechodzi foton, mamy
mamy taki rodzaj obrazu, czyli takie dwie odrębne szczeliny. No i ktoś wtedy powiedział, OK, to prawie na 100% mamy taką oto sytuację, że te detektory wpływają na zachowanie fotonu, wymieniają się jakoś energetycznie z tymi detektorami i dlatego pada właśnie taki, a nie inny obraz, czyli dokładnie taki, prawda? Że tutaj detektory mają wpływać na fotony. No i wówczas podobno legenda twierdzi, że jakiś przytomny student powiedział, no dobra, to zróbmy dokładnie ten sam eksperyment, tylko wyłączmy te detektory. Prawda? No i wówczas, jak wyłączyli detektory, no to dokładnie, mimo że one istniały, ale były wyłączone, dostaliśmy obraz dyfrakcyjny, czyli cały czas ten obraz falowy. Potem powstała kolejna wersja różnego rodzaju jakby pomysłów na różne wariacje tego eksperymentu. Wybaczcie, kochani, ale ja oczywiście przeskakuję w czasie i wiadomo, jakby cały czas rozwija się ta myśl na temat tego eksperymentu, więc ja już nie wiem, który mamy rok w tych pomysłach, ale pokazuję wam pewną sekwencję zdarzeń, taką przyczynowo-skutkową, dlaczego tak, a nie inaczej się rozwijał. Czyli wracając, mamy oto sytuację taką, że mamy te nasze detektory, przechodzi tutaj foton i widzimy, jeżeli tutaj obserwujemy foton, no to tutaj mamy tak zwany obraz cząsteczkowy czy punktowy. Dla dobra tej prezentacji nazwijmy go punktowy. No i wtedy kolejny pomysł był taki, że utrzymajmy tą detekcję, prawda? Czyli cały czas niech detektory analizują, czy przechodzą fotony, czy nie, ale poczekajmy z dostrzeżeniem, co się dzieje na tym ekranie, prawda? Czyli tutaj mamy fotony, które wpadają w szczelinę, są mierzone, ale nie patrzymy na ekran. Po prostu nie patrzymy na ekran. No i wówczas, kiedy to robimy i usuwamy dane z tych detektorów, tak? Jeżeli usuniemy dane z detektorów, zanim spojrzymy na ekran, to się okazuje, że znowuż jak uruchomimy ekran, to mamy obraz dyfrakcyjny. Czyli jeszcze raz, bo to jest istotny moment jakby w próbach zrozumienia tego eksperymentu. Wersja pierwsza. Mamy detektory, one są włączone, mierzą foton. Jeżeli mierzą foton i pada on na ekran, mamy tak zwany obraz punktowy. Teraz uwaga, wersja druga. Mamy detektory włączone, mierzą coś, prawda? Cały czas dokonują pomiaru. Ten pomiar pada na ekran, ale zanim spojrzymy na ekran, to nie wyłączamy detektory, tylko usuwamy dane z pomiarów tych detektorów. Czyli tak jakbyśmy nagrali, prawda, to, co te detektory, nie wiem, wszystko jedno, w komputerze rejestrujemy. Ja mówię w komputerze, to oczywiście jest symboliczne, bo kiedy to robiono, jeszcze nie było komputerów, bo to są lata 40., 50. Natomiast reasumując, wersja druga jest taka, że fotony przechodzą przez te detektory, one online'owo je, powiedzmy, rejestrują i zanim spojrzymy na ekran, co widzimy na ekranie, usuwamy wszystkie dane z detektorów. Jak usuniemy z dane detektorów, znowuż dostajemy obraz dyfrakcyjny. Czyli jedyną różnicą w wersji pierwszej i w wersji drugiej było to, że usunęliśmy dane z tych detektorów, z tego miejsca. No to już było, można powiedzieć, dość zaskakujące. Wtedy no, w pewnym sensie, nie w pewnym sensie, ale uznano, że jakby opisano wówczas tą fizykę zarządzającą tymi zjawiskami jako tak zwany weird science. Totalnie dziwaczna czy dziwna nauka, bo nie potrafili naukowcy, zresztą do dzisiaj nie potrafią tego wyjaśnić precyzyjnie i do samego końca. Więc kochani, w tej wersji eksperymentu powstają bardzo ciekawe konkluzje, bo jakby przypomnę jeszcze raz, jakby mamy taką oto sytuację, że uderzamy strumieniem fotonów w szczelinę, w płytkę ze szczelinami, dokonujemy pomiaru tymi detektorami,
obraz pada na ekran, prawda? My nie patrzymy na ten ekran, zachowujemy go w pewnym sensie w poufności, czyli jest on jakby niedostępny dla obserwatora w tej rzeczywistości i w międzyczasie, zanim spojrzymy na ekran, usuwamy dane z detektoru. I to się nazywa właśnie w fizyce kwantowej tak zwany delayed erasure measurement. Czyli po polsku ktoś zgrabnie to wytłumaczył, czy powiedzmy nazwał tak zwaną gumką kwantową, czyli po prostu wymazujemy pewne dane, zanim odczytamy pomiary z ekranu, czy powiedzmy obraz z ekranu. Więc to jest moment, w którym no, wielu naukowców jakby się zgadza, czy literatura, że powstaje zalążek mechaniki kwantowej, już tej takiej z krwi i kości. No bo wtedy już to wszystko zaczęło być naprawdę totalnie odjechane, tak? To stwierdzenie weird science nabrało jakby podwójnego znaczenia. No i wtedy naukowcy zaczęli się zastanawiać w ogóle, co z tym zrobić. No bo przecież jak to jest możliwe, że z jednej strony jak coś zaczynam dokonywać pomiaru, prawda, i zaczynam widzieć, jaki jest efekt tego pomiaru, to dostaję informację w formie punktowej, a jak dokonuję pomiaru, ale nie patrzę na to, jaki jest tego efekt i wykasuję pomiar, to dostaję obraz dyfrakcyjny w formie falowej. No, było to dość trudne do zintegrowania dla wielu naukowców i wtedy zrobili bardzo ciekawą rzecz, taką czysto teoretyczną, mianowicie założyli, że to jeszcze raz udostępnię, że przed tą płytką ze szczelinami założyli, że będzie mowa tutaj, prawda, że mamy w tym obszarze mowę o tak zwanym prawdopodobieństwie wystąpienia fotonu, czyli lokalizacji fotonu, a nie mówimy o tym, że tu jest już jakiekolwiek światło, foton i tak dalej. Znaczy, że światło, no to oczywiste, ale w sensie takim bardzo strukturalnym światło. Więc tutaj przyjęli naukowcy, że zakładamy, że tutaj są fotony, ale nie wiemy gdzie i przez którą szczelinę będą przechodzić. I wtedy zauważyli, że wracając do tego obrazu dyfrakcyjnego, że jeżeli tu jest prawdopodobieństwo i my nie zaburzymy tego prawdopodobieństwa mierząc, czyli załamując to prawdopodobieństwo, prawda, i pozostawimy to prawdopodobieństwo, żeby było kontynuowane jako czyste prawdopodobieństwo do ekranu, to mamy właśnie tutaj obraz dyfrakcyjny. Czyli to jest, myślę, zachęcam do pewnej formy skupienia, bo to jest, myślę, absolutny clue tego eksperymentu, żeby zrozumieć, że jeżeli tu jest prawdopodobieństwo wystąpienia fotonów, bo przecież ich nie jesteśmy w stanie zmierzyć, to jest cząstka jakaś mega subatomowa, to tutaj, jeżeli tu jest to prawdopodobieństwo i tutaj ich nie zmierzymy, to prawdopodobieństwo dalej jest kontynuowane i jego obraz widzimy na ekranie. I teraz co zauważono, i to jest właśnie to, nad czym warto się skupić, że ten obraz falowy to nie jest obraz fotonu jako zjawiska fizycznego, tylko to jest obraz prawdopodobieństwa, z jakim on jest dystrybuowany w rzeczywistości. I to jest obraz prawdopodobieństwa, czyli ta fala i ten obraz, te paski, które widzieliście wcześniej, to jest obraz prawdopodobieństwa. Tutaj natomiast mamy zjawisko takiego czystego prawdopodobieństwa, że gdzieś tam są fotony, ale nie wiemy gdzie i czy w ogóle to jest foton, czy co. Więc mamy światło, a tutaj obrazuje nam się właśnie natura tego prawdopodobieństwa. Dlatego podkreślam natura prawdopodobieństwa, a nie fotonu, bo właśnie wówczas, i to jest kluczowe dla mechaniki kwantowej i dla w ogóle zrozumienia tego zjawiska, że tutaj analizujemy i mamy obraz prawdopodobieństwa, a nie światła. To jest obraz, z jakim prawdopodobieństwo zarządza dystrybucją fotonu, który widzimy na ekranie. Dlatego też wówczas, to są już lata 50., 60. XX wieku, zaczęto mówić o tak zwanej funkcji falowej. Bo jakbyśmy nałożyli to prawdopodobieństwo powiedzmy w tej części, prawda, tutaj,
i starali się zrobić wykres tego prawdopodobieństwa, gdzie te fotony się znajdują, to mielibyśmy taki obraz fali, że tutaj jest wyższe prawdopodobieństwo, tutaj jest niższe. Ja nie będę w to wchodził, żeby nie zaciemniać tego eksperymentu, ale to jest istotne, że wówczas powstała, czy powiedzmy w latach 40., 50. powstała koncepcja tak zwanej funkcji falowej, która właśnie odzwierciedla jakby naturę zachowania się prawdopodobieństwa. Ja wiem, że teraz to będzie odjechane, co powiem, ale gdybyśmy na chwilę spróbowali wyobrazić sobie zjawisko, jakim jest czyste prawdopodobieństwo. Zostawmy światło, zostawmy wodę, zostawmy cokolwiek. Czyste prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo przechodzi, uderza w te szczeliny, prawdopodobieństwo dalej przechodzi przez te szczeliny i tutaj dopiero dostajemy informację, jak to prawdopodobieństwo dystrybuowały cząstkę, którymi zarządzały wcześniej. I to jest właśnie bardzo istotne, bo tutaj dokonujemy dopiero pomiaru. W tym układzie pierwotnym, gdzie mamy ten obraz dyfrakcyjny, dopiero tutaj dokonujemy pomiaru i dlatego dopiero tutaj otrzymujemy informację. Tutaj natomiast, kiedy mamy detektory, to wchodzi to prawdopodobieństwo między te detektory, ale te detektory mówią hola, hola. To już nie jest prawdopodobne dla mnie. Jestem sobie detektorem i to już nie jest prawdopodobne, że jest jakiś foton, przechodzi koło mnie, tylko ja wiem, że przechodzi koło mnie. Tak? Czyli ja wiem, tutaj powstaje informacja. I dlatego, ponieważ tu już jest informacja, tu jest foton, rzeczywistość już zaobserwowała i zmierzyła i zanotowała, że tu jest foton, no to tutaj foton już jakby nie ma innej opcji. Musi uderzać jako punkt. Więc w mojej ocenie to jest, no chyba najlepiej jak potrafię, to podzieliłem się naturą tego eksperymentu i teraz może kilka refleksji w ogóle, dlaczego mówimy o tym eksperymencie w kontekście jakby duchowo-świadomościowym, prawda? No bo to jest chyba jakby istotne dla naszych widzów. No więc kochani, po pierwsze, tutaj mówimy o prawdopodobieństwie różnego rodzaju zdarzeń, które mogą się wydarzyć w naszej rzeczywistości. Dopiero kiedy nasza świadomość dokonuje pomiaru, czy jakakolwiek świadomość na odpowiednim poziomie rozwoju, dokonuje pomiaru, wówczas produkujemy informację. To jest ta informacja. Tak? Bo informacja powstała tutaj i ona już nie może być zmieniona, zmodyfikowana i już nie ma jakby dywagacji, czy to jest takie czy inne prawdopodobieństwo. Już wiemy, że tu jest foton, dlatego tu też jest, można powiedzieć, obraz tego fotonu. Tutaj nie wiedzieliśmy. Tutaj cały czas nie przechodziło światło jakby takie zidentyfikowane, tylko przechodziło prawdopodobieństwo istnienia fotonu. I to jest, ten obraz dyfrakcyjny to jest właśnie funkcja falowa, którą załamujemy naszą obserwacją w tym miejscu. Więc chwilę odpocznę i oddaję Ci głos, Rafale. Już. Dobrze, ja myślę, że no jest to takie dosyć skomplikowane, szczególnie w momencie, kiedy pojawia się to prawdopodobieństwo, bo do momentu, kiedy mówiliśmy sobie o tych dwóch rodzajach tego eksperymentu albo wyników tego eksperymentu, wszystko jest w miarę takie rozsądne, nawet bym to ujął, takie dające się jakoś przetłumaczyć, prawda? Czyli bez obserwatora mamy tutaj dyfrakcję, prawda? Jest fala, ta interferencyjność, a jeżeli jest obserwator, to tu zawsze jest ten obraz punktowy, czyli już nie ma prawdopodobieństwa wystąpienia czegoś innego. Tak to rozumiem. Ale teraz dodałeś właśnie ten czynnik prawdopodobieństwa przed siatką, w której są detektory, prawda? Ale przecież tu jest jasna sprawa. Jest wysłana wiązka światła, czy tam jeden foton światła, więc dlaczego mówimy tutaj o prawdopodobieństwie tego, że tam może nie być tej cząstki, skoro ją jednak wysyła jakiś emiter, prawda? Laser, czy... No właśnie, rzeczywistość nie wie, że wysyła. Jeżeli my właśnie, nie... Powiem tak, no jakby udowodni, tak? Tak się mówi. No udowodni, że wysyła. Nie wiemy, co wysyła. Wysyła światło, ale jaka jest natura subatomowa tego wszystkiego, prawda? Gdzieś tam redukcyjnie do tego podchodząc, my nie wiemy, przez którą szczelinę przechodzi, więc
Ja wiem, dlatego wspomniałem, że w tym momencie być może niektórych widzów jakby zgubimy, prawda, w tej logice. Ja też nie twierdzę, że to, wiesz, znaczy rozumiem chyba logikę, natomiast na pewno nie ośmieliłbym się twierdzić, że rozumiem jakby naturę tego wszystkiego, prawda? I Mhm. chętnie bym poznał kogokolwiek, kto to rozumie. Więc no ja przyznam, że trochę czytam na ten temat i oczywiście różni ludzie twierdzą, że zbliżają się do tego zrozumienia natury tego prawdopodobieństwa. Natomiast co jest ciekawe, to dopiero wtedy, jak to prawdopodobieństwo zaaplikujemy do tego obszaru eksperymentu, to cudownie nam się rozwiązują bardzo wiele problemów. To znaczy, my nie wiemy cały czas, dlaczego to tak działa, ale z kolei wszystkie równania, czy Schrödingera, czy różne równania z fizyki kwantowej zaczynają się pięknie układać. I jesteśmy w stanie przewidzieć na bazie tego założenia prawdopodobieństwa, jak zaaplikujemy falę prawdopodobieństwa, prawda, czy tą funkcję falową do rozwiązywania różnych problemów w fizyce kwantowej, to paradoksalnie to działa. Po prostu te funkcje mają rację w pewnym sensie. Mhm. Prawda? Więc natomiast dlatego to jest bardzo dziwna nauka, bo fajnie to myślę, że jakby no, bardzo punktowo to namierzyłeś, że tu jest coś dziwnego, niejasnego, prawda? No Tak. bo jest to jakiś rodzaj niejasności, ale nauka jakby się pochyliła z pokorą i mówi, no dobra, nie wiemy, co tam jest. Po prostu do cholery nie wiemy, co tam jest, Mhm. ale jest to prawdopodobieństwo. I teraz, ponieważ nie wiemy, co tam jest, to chociaż zróbmy wszystko, żeby zrozumieć naturę tego prawdopodobieństwa. Dlatego powstała funkcja falowa, dlatego wiemy, jakie są, jak ta funkcja falowa i dane z tego prawdopodobieństwa, jak się, te dane jak się zachowują i że jesteśmy w stanie przewidzieć pewne efekty, rezultaty pewnych eksperymentów na bazie tej funkcji falowej. Ale właśnie to jest piękne i wydaje mi się, że to też jest właśnie jedna z tych konkluzji, którą chciałem zaproponować, tej takiej duchowo-świadomościowej, że tworzenie, rzeczywistość materialna zaczyna się w momencie powstania informacji. Pomiar, oczywiście często pomiar jest tym momentem powstania informacji, ale kiedy pomiar, zanim tą informację przyjmiemy do naszej rzeczywistości, jeżeli pomiar zostałby usunięty, prawda, to wówczas ta informacja też przestaje istnieć i wracamy do czystego prawdopodobieństwa. Dokonano pewnego ciekawego eksperymentu w latach 80., tak zwanych 102 kopert, czy 102 zestawów kopert, które opierały się na tym, że dokonano tego eksperymentu podwójnej szczeliny 102 razy, więc zapisano na detektorach dane, prawda, jakiekolwiek się pojawiły te dane, oraz zapisano obraz na ekranie. Tylko wszystko to zapisano, można powiedzieć, bez uczestnictwa jakiejkolwiek obserwacji, kogokolwiek. To było w pewnym sensie w poufności. W jakikolwiek tam technologiczny sposób oni to zrobili, to już jakby nie ma znaczenia, ale był dokonany pomiar na detektorach i był dokonany, można powiedzieć, wzięty był również jakby obraz ekranu. I teraz uwaga, w jakiś sposób, wszystko jedno znowu, jak technicznie to było zrobione, zarówno te pomiary z detektorów, jak i z ekranu zostały osobno wydrukowane i schowane, zapakowane fizycznie jako kartka papieru. Każdy pomiar to była kartka papieru schowana do odrębnej koperty. Czyli było 102 pomiarów z detektorów i były 102 pomiary z ekranu. Tak? I teraz co zrobiono? Ano sprawdzono pierwszy pomiar i ostatni, czyli pomiar numer 1. Zobacz, odkryto kopertę, jedną i drugą z pomiaru z detektorów i z pomiaru z ekranu i zobaczono, że tak, potwierdzamy, detektory potwierdziły istnienie fotonu przy detektorze, no i potwierdził to jednocześnie pomiar na ekranie, tak widzimy obraz punktowy. No i to dokładnie to samo zrobiono z pomiarem numer 102, czyli znowuż koperta z detektora, koperta z ekranu, mamy obraz punktowy. I teraz co zrobiono z resztą kopert? Te wszystkie zestawy
zostały, tylko podkreślam zestawy, bo to zawsze były dwie koperty, prawda? W jednym zestawie. Te zestawy zostały absolutnie wylosowane, losowo zostały podzielone na dwie grupy. 50 zestawów i 50 zestawów. W tym pierwszym zestawie zaczęto otwierać po kolei koperty, które obrazowały dane z ekranu i dane z detektora. Mhm. No i oczywiście dane, powiedzmy, na ekranie pojawiła się zawsze obraz punktowy, no bo detektor dane potwierdzały, że detektor zaobserwował foton. Natomiast co się stało z tą drugą grupą? I to jest super ciekawe i myślę, że to może troszkę rozjechać nasze umysły, ale tą drugą grupę, ten drugi zestaw podzielono na dane z detektorów, prawda? Czyli mamy koperty z danymi z detektorów i koperty, które pokazywały, co się stało na ekranie, prawda? I teraz uwaga, wszystkie koperty, które magazynowały dane z detektorów, zostały zniszczone, po prostu spalone w kominku. I zaczęto otwierać po kolei te koperty, które pozostały, prawda, z ekranu. No i tu już jest naprawdę weird science, kochani, bo wszystkie te koperty, które były związane czy powiązane z tymi kopertami z detektorów, które zostały spalone, wszystkie pokazywały obraz dyfrakcyjny. I o ile można sobie dywagować i opowiadać, tak jak teraz my sobie gadamy, prawda, że tam coś jest w komputerze, coś jest w jakimś laboratorium, ale tutaj po prostu była wydrukowana informacja, zapakowana w kopertę. Więc skąd nasza rzeczywistość wiedziała, jak wylosujemy te koperty, mówiąc prosto? To tak jakby ktoś podejrzał, prawda, to te dane w tych kopertach i sobie, powiedzmy, oszukał to losowanie. No więc nie oszukał tego losowania, bo de facto to chyba to należy chyba jeszcze też ciekawe odnośnie, wracając do tego prawdopodobieństwa, Rafał, to właśnie dopóki nie dokonujemy pomiaru, to nie mamy danych, mamy tylko prawdopodobieństwo. Jak się zaczniemy mentalnie tak przyzwyczajać do istnienia prawdopodobieństwa w tej rzeczywistości, to łatwiej pewne rzeczy być może będziemy w stanie sobie wyobrazić. I jeżeli mamy to prawdopodobieństwo, każdy nasz pomiar, naszym pomiarem w takim ludzkim języku, takim codziennym, to są po prostu nasze wybory. My naszymi wyborami dokonujemy aktu pomiaru tej rzeczywistości. I dopiero ten akt pomiaru rzeczywistości wprowadza już, można powiedzieć, skupioną, sprawdzoną informację, która tworzy obraz tej rzeczywistości. Mhm. Jeżeli to się uchwyci, to super. To właśnie życzę każdemu, bo ja nie twierdzę, że to rozumiem, ale przynajmniej jakby jestem sobie w stanie wyobrazić, że tak, że mnie otacza prawdopodobieństwo zaistnienia pewnych zdarzeń, ale dopiero mój wybór jest w stanie wygenerować informację, która staje się jakby fundamentem kolejnej iteracji tej rzeczywistości. Tak jak mówiliśmy, prawda, w naszej ostatniej rozmowie na temat tych iteracji rzeczywistości, w tej symulacji, prawda, w tej siatce i tak dalej, to właśnie nasze wybory załamują falę prawdopodobieństwa. To, co jest prawdopodobne, naszymi wyborami sprawiamy, że staje się faktyczne. Prawda? I w kolejnej iteracji rzeczywistości już nie jest prawdopodobne, tylko staje się faktem, staje się materią w pewnym sensie. Tak? Kolejny, taki kolejny ludzki, można powiedzieć, element, takie przełożenie na to, co może widzom będzie łatwiej sobie wyobrazić. Mogę jeszcze tylko odnośnie tego, co powiedziałeś, czyli tak, ja jako taki, powiedzmy, statystyczny widz, który właśnie słucha twojego tutaj wykładu na ten temat, rozumiem to w ten sposób, to znaczy pojawiają mi się jak gdyby dwie opcje, albo ta świadomość, która, że tak powiem, nadzoruje tą symulacją, w tym wypadku Ziemią, albo doskonale wie, co się wydarzy, ale to nie miałoby wtedy żadnego sensu, bo po co w takim układzie jest w ogóle ta symulacja, po co miałaby się ta świadomość uczyć, albo właśnie działa na zasadzie tej wolnej woli, czyli tego, że każdy z nas kształtuje tą rzeczywistość i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Dobrze, czyli tak to rozumiem, no, czyli co, możemy odrzucić w ogóle
tą odpowiedź A, prawda? Świadomość raczej nie powinna wiedzieć wszystkiego. Ona uczy się poprzez nasze doświadczenia. Jak ty to rozumiesz? Bo wiele osób właśnie pyta, po co na przykład ta świadomość, po co ta świadomość się uczy poprzez nasze doświadczenia, skoro ona wszystko wie, skoro zbudowała na przykład taką symulację, to jest tak wszechwiedząca, że co może zmienić dla niej przyszłość na przykład tej symulacji, prawda? Na czym to polega? Czy jesteś w stanie to jakoś wyjaśnić? Może właśnie za pomocą tej historii, którą chcesz przytoczyć? Słuchaj, no dla mnie jest w pewnym sensie oczywiste, że istnienie systemu, który jest totalnie zdeterminowany i jakby stworzony od początku do końca w taki typowo, w pewnym sensie, sorry, że tak to ujmę, religijno, taki kreacyjny sposób, prawda? Kreacjonistyczny. No ja nie wiem, czemu miałby służyć. To znaczy, no, po prostu trudno mi odnaleźć jakby głębszy sens w tworzeniu takiego systemu, chyba że do jakiejś zabawy albo nie wiem. Natomiast system, w którym nasze wybory mogą kreować rzeczywistość, a my możemy z kolei dzięki tym wyborom uczyć się, prawda? Wyciągać wnioski. I kiedy mamy jeszcze taki, akurat w tej symulacji tutaj takiej na Ziemi, mamy cudownie szybki ten efekt tego informacji zwrotnej, feedbacku, jak to wszystko działa, jak te nasze wybory, jaki mają efekt pochodną i tak dalej, to tak, to jest ewidentnie to, co ja obserwowałem w regresji, że no tak to jest stworzone. No i tylko wtedy mamy szansę, żeby korzystać z tej symulacji jako taki, no coś w rodzaju takiej szkoły, prawda, dla własnego rozwoju. Więc tak, no to tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego prawdopodobieństwa i tego przykładu, do którego zmierzam, co też się odnosi w dużym stopniu do tego takiego ludzkiego, takiego prostego, nazwijmy to przykładu dla głębszego, takiego namacalnego zrozumienia, to wyobraźmy sobie, że ja tutaj mieszkam w masywie Ślęży, akurat Ślęża jest mi bliska, znam mniej więcej jej historię, tutaj ileś tam, jakieś dawno temu byli Słowianie, Celtowie, mamy tutaj jakiegoś rodzaju, powiedzmy, podłoże krystaliczne i tak dalej. Dlaczego to mówię? Wyobraźmy sobie, że jest jakaś istota, jakiś człowiek, który sobie przyjeżdża na wycieczkę do naszego masywu Ślęży, no idzie na tą wycieczkę i interesuje go jakiś niemały kamień, który, no bo tu jest bardzo dużo kopalń takich starych, prawda, celtyckich, jakichś poniemieckich nawet jeszcze i tak dalej, i tak dalej. No i ten kamień odkrywa, znaczy podnosi z wielkim wysiłkiem i co znajduje pod tym kamieniem? No i znajduje pod tym kamieniem coś, co ta symulacja wyprodukowała dla niego, w pewnym sensie koncepcyjnie pod tym kamieniem, bo ten kamień, załóżmy, że ten kamień jeszcze nigdy przez nikogo nie był podniesiony. Absolutnie. Nawet żaden dinozaur pazurem go nigdy nie wykopał, więc po prostu ten kamień zostaje absolutnie w dziewiczy sposób pierwszy raz podniesiony. Więc ponieważ żaden inny obserwator, żadna inna świadomość nie miała okazji dokonać pomiaru, co jest pod tym kamieniem, to symulacja jakby online'owo w czasie rzeczywistym, no w cudzysłowie czasie Plancka, czyli po prostu jakimś gigantycznie niewielkim, jakby proponuje albo decyduje jakby no w pewnym sensie, co pod tym kamieniem się ma znaleźć. No bo wtedy ta symulacja wie, że okej, mieszkali tam Celtowie 2000 lat temu. Dużo jest kryształów. No cokolwiek, zna historię tej Góry Ślęży, no i ze wszystkiego, co jest możliwe, co może się znaleźć pod tym kamieniem, bo lokalizacyjnie ta symulacja wie, co jest możliwe, prawda? Ale też wie online'owo, jakie jest prawdopodobieństwo, że z tych wszystkich 1000 rzeczy, które tam mogą się znaleźć pod tym kamieniem, ta symulacja wie, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia każdej z tych 1000 rzeczy, prawda? I wówczas, i tutaj mamy tą losowość. To jest taki niuans takiej prostej losowości, prawda? Jeżeli wystąpienie, nie wiem, koralików pod tym kamieniem, jakiś sprzed 2000 lat, będzie miało prawdopodobieństwo, nie wiem, 1 do 1000, prawda, a wystąpienie monety złotej będzie miało prawdopodobieństwo, nie wiem, 1 do 100,
prawda, czyli 10-krotnie większe niż koralików, to ta symulacja jakby, ja to oczywiście mega upraszczam, no bo te prawdopodobieństwa są kompletnie innych rzędów, prawda, i wiele innych rzeczy się może wydarzyć, najprawdopodobniej nie koraliki i nie monety, ale cokolwiek byśmy tam nie byli w stanie znaleźć, to ta symulacja losowo w pewnym sensie wybiera właśnie to, co jest z tego zbioru prawdopodobieństwa, jakie tam jest, prawda, czyli jeżeli wystąpienie koralików, albo inaczej, jeszcze bardziej obrazowo to postaram się wyjaśnić. Wyobraźmy sobie, że to, co pod tym kamieniem jest, to są, powiedzmy, mogą być tylko 3 rzeczy. Tak? Dla jeszcze prostszego zobrazowania. Przykładowo, nie wiem, jakaś muszelka sprzed tam 5 milionów lat, złota moneta i koraliki. Okay? I to, że będą koraliki, i mamy, powiedzmy, nie wiem, taki wielki kontener z 1000 kuleczek od ping-ponga w tym kontenerze. I ten kontener z tymi piłeczkami, każda piłeczka to jest 1% czy tam jakiś ułamek procenta prawdopodobieństwa. I mamy 3 rzeczy, które się mogą wydarzyć. I przyjmijmy, że to, że znajdziemy tam muszelkę, to jest, nie wiem, 800 białych piłeczek, okay? Z tych 1000. To, że znajdziemy koraliki, to jest, powiedzmy, 195 piłeczek żółtych, i to, że znajdziemy złotą monetę, to jest 5 piłeczek czerwonych. I to się wszystko, tak jak w bębnie do losowania totolotka tam za starych czasów, prawda, to się wszystko mieli, ale wiemy, że możliwe są tylko 3 rzeczy, prawda? Moneta, koraliki i muszelka. I teraz mamy pewien mechanizm właśnie zapisany w tym kształcie fali prawdopodobieństwa, który jakby sprawia, że jest taka magiczna ręka, która zgodnie z naturą tej fali wkładana jest do tego bębna i wyciągana jedna piłeczka. I teraz czysto intuicyjnie większość ludzi sobie odpowie, tak? No ponieważ mieliśmy 800 piłeczek białych, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że wyciągniemy piłeczkę białą, prawda? Ale może się zdarzyć, że wyciągniemy żółtą, prawda? Czyli będziemy mieli nasz koralik. Ale z jakiegoś cudownego, w ogóle nieprawdopodobnie niskiego prawdopodobieństwa może się okazać, że wyciągniemy czerwoną, czyli będziemy mieli monetę. I to tak jakby obrazowo w bardzo dużym uproszczeniu wygląda, tak jak ja to rozumiem i to, co dla mnie jakby wskazuje ten eksperyment podwójnej szczeliny. Ale idąc dalej, bo to jeszcze nie jest koniec tego kamienia i tych rzeczy. Wyobraźmy sobie, że ta osoba znajduje tą muszelkę, okay? No bo była najbardziej prawdopodobna. I znajduje muszelkę. No i znajduje tą muszelkę, ale myśli sobie, o fajnie, podoba mi się ta muszelka, ale ponieważ chce zostawić ją dla potomnych, więc kładzie ją na swoje miejsce, zakrywa tym kamieniem i wraca do domu. No ale nieszczęśliwie traci życie w drodze do domu. No i składa się tak, że za tydzień przychodzi inna osoba i ten kamień znowuż tą osobę porusza. I teraz uwaga, informacja, że ta pierwsza osoba znalazła tam muszelkę, niestety odeszła z naszej rzeczywistości, nie została na trwale przekuta na informację, która jest dostępna wszystkim, czyli został dokonany pomiar, prawda? Znaleziono muszelkę, zostawiono tą muszelkę i człowiek, który dokonał tego pomiaru, czy świadomość, która dokonała tego pomiaru, nie zapisała ją na trwale w naszej rzeczywistości i odeszła z tą informacją. Informacja zniknęła. Czyli tak jakbyśmy się cofali do tego pomiaru, prawda? Przychodzi nowa osoba, otwiera kamień i co? Może znaleźć tam muszelkę, ale już nie tą samą, bo jakby symulacja wie, że kompletnie jakby ta przestrzeń pod kamieniem znowuż podlega jakby dziewiczemu odtworzeniu, prawda? Że informacja, co tam było wcześniej, została utracona, więc znowuż musimy wyprodukować nową informację, nowy pomiar wykonać. I teraz, jeżeli przyjdzie nowa osoba i przykładowo znajdzie tam koralik, prawda? Bo akurat symulacja wylosowała teraz koralik. I ta sytuacja skończy się tym, że jeżeli ta osoba, która znalazła teraz koralik, prawda, wyjmie ten koralik i zrobi zdjęcie, prawda, temu koralikowi i udostępni na Facebooku, bo wow, zobaczcie, jestem na Ślęży i
podniosłem kamień, znalazłem taki super koralik i udostępnił swoim znajomym. I nawet włoży ten koralik z powrotem pod kamień, znowu jedzie do domu i traci życie, to za każdym razem, kiedykolwiek ktokolwiek podniesie ten kamień, znajdzie tam koralik, bo został dokonany pomiar i informacja została wprowadzona do naszej rzeczywistości. Już nie zostanie zmieniona. Jak z tym fotonem, tak? Kiedy został detektorem zaobserwowany, już nie mogło nic innego się pojawić w rzeczywistości, czyli na ekranie, jak punktowy foton. Więc no cóż, no, bardzo obrazowo, w ogromnym skrócie. Pewnie każdy fizyk po mnie teraz pojedzie niesamowicie, jakby chciał, ale wydaje mi się, że to bardzo fajnie obrazuje naturę tego eksperymentu. I jeszcze raz podkreślę, słuchajcie, to my wprowadzamy, to my budujemy tą rzeczywistość naszą obserwacją, naszymi wyborami i to my jesteśmy producentem informacji, które dystrybuujemy. Zgodnie z jakimiś tam powiedzmy falami prawdopodobieństwa, które tak czy inaczej obowiązują, ale to my je załamujemy, to my decydujemy, co staje się realne. Więc i jakby nałożyć to jeszcze na tą koncepcję tej siatki, którą miałem jakąś tam okazję bardzo subiektywnie obserwować, prawda, i doświadczać w tych moich regresjach, no to znowuż to ma po prostu genialny sens dla mnie i no nie wiem, czy mi się udało, to kochani, pewnie w komentarzach zechcecie się do tego odnieść. Bardzo, bardzo proszę, bo nawet jak nie będą one super pozytywne, to na pewno pomogą mi zrobić to jeszcze bardziej składnie w kolejnym razie, mam nadzieję, więc to... Tak, Darkus, na pewno. Dla mnie to jest bardzo zrozumiałe. Szczególnie dygresje, które tutaj przytaczasz, historie, które no, warto tutaj zaznaczyć tutaj, jeżeli chodzi o kamień i tak dalej, o piłeczki, to są twoje metafory, twoje przenośnie, które tutaj mają to zobrazować i to jest bardzo fajne, bo pokazuje, że potrafisz w bardzo przystępny sposób mówić o bardzo skomplikowanych sprawach. Można powiedzieć, Darku, że mechanika kwantowa kształtuje tę rzeczywistość, że jest to narzędzie w rękach jak gdyby tej świadomości, takie, no, które może właśnie wdrażać, że tak powiem, tą kwestię prawdopodobieństwa. Tak, ja osobiście uważam, że mechanika kwantowa i zasady w ogóle kwantowości i nieoznaczoności w pewnym sensie cudownie wspierają naszą wolną wolę. To znaczy w tym sensie, że wręcz budują jej skuteczność. Gdyby nie to, że istnieje fizyka kwantowa i nieoznaczoność szeroko pojęta w dokonywaniu pomiarów, czyli w dokonywaniu wyborów, prawda, na co składa się wolna wola. Aczkolwiek wiem, że wielu jest, można powiedzieć, miłośników koncepcji, że nie istnieje wolna wola. No, mówiąc wprost, ja z tym raczej nie rezonuję. W tym sensie, że w mojej ocenie wolna wola jest bardzo silnie potrzebna, żeby w ogóle miało sens jakikolwiek rozwój. Więc tak, no mechanika kwantowa jest bardzo ciekawym narzędziem dla nas do kreowania tej rzeczywistości. No, Rafał, odnośnie tego kamienia chociażby, no, człowiek, który podniósł ten kamień i znalazł wszystko jedno, tą muszelkę, prawda, de facto poprzez swój wybór, że podnosi kamień, wykreował tą muszelkę do naszej rzeczywistości. Gdyby nie fizyka kwantowa, to ja nie wiem, co by tam musiało być. To ta symulacja musiałaby wyprodukować tą muszelkę w trakcie, nie wiem, jakiegoś wielkiego wybuchu już prawie, prawda, koncepcyjnie, wiedząc, że kiedyś ta muszelka tam się znajdzie. Więc jakby tak przyczynowo-skutkowo iść od początku do dzisiaj, no to nie wiem, jaki brakowałoby mi w sumie w pewnym sensie narzędzi właśnie do takiego poczucia, że mój wybór ma sens i się liczy, prawda, w całej tej układance rozwojowej. Więc tak, to na pewno, reasumując, tak, fizyka kwantowa czy mechanika kwantowa jest jednym z tych ciekawych takich obszarów naszej rzeczywistości, która jest tak cudownie nieoznaczona i taka właśnie weird, totalnie dziwna, prawda, że że musimy po prostu bardziej tylko jesteśmy w stanie z niej korzystać, niż ją rozumieć. I to jest okej, bo wydaje mi się, że mam nadzieję, że być może w przyszłości pojawią się jeszcze jakieś kolejne rozmowy, ale tak znowuż taką rodzaj zajawki, który
który mógłby być przyczynkiem do jakiejś kolejnej rozmowy, to czasami lubię zadawać pytania, jakie jest Twoim zdaniem prawdopodobieństwo, że to, co widzimy, jest obiektywne? Samo pytanie jest bardzo trudne. No, w mojej ocenie jest zero prawdopodobieństwa, no ale to jest moja subiektywna ocena, tak? To znaczy w tym sensie, że ta rzeczywistość, która mnie otacza, jest zbudowana w jakimś stopniu z takich elementów, takich w cudzysłowie powiem ikon, którymi jesteśmy w stanie się z pewną łatwością posługiwać do uzyskania pewnej sprawności w przetrwaniu, w reprodukcji, w pewnego rodzaju ogarnięciu tej materialnej rzeczywistości, ale totalnie nie jest potrzebne, żebyśmy zaczęli rozumieć, co jest pod tymi ikonami. Tak jak, nie wiem, prawda, kliknąłeś, uruchom jakąś prezentację, prawda, na desktopie w komputerze. Jakbyś miał teraz zrobić to poprzez zaprogramowanie tej ikonki, prawda, zrozumienie, co tam ten krzem robi w procesorze, jak te wszystkie procesy, prawda, funkcjonują, no to nie dość, żeby to trwało pewnie tydzień, albo jakbyś był super inteligentny, prawda, to chodzi o to, że ta rzeczywistość z założenia jest tak skonstruowana, żeby nie produkować dla nas obiektywnego obrazu, bo byśmy po prostu nie przeżyli. Nasza zdolność do przetrwania byłaby kompletnie zaburzona. Ta rzeczywistość jest cudowną symulacją właśnie dlatego, że ona produkuje to, co jest potrzebne do rozwoju i do przetrwania. I jak się tak na to spojrzy, i jeszcze się do tego doda, że możemy na to wpływać w jakiś, no nazwijmy to, spójny sposób, no nie wiem, ja mam wielką frajdę w tym życiu. Totalnie, po prostu wszystko mnie tutaj fascynuje, tak jakby w pewnym sensie. Więc. Dokładnie. No myślę, że tak. Każdy z nas jest takim rodzajem właśnie tego czynnika obserwacyjnego, taką sondą badawczą i tak jak powiedziałeś, no nie da się w sposób obiektywny stwierdzić, że to, co ja widzę, jest tym samym, co ty widzisz, prawda? Że każdy z nas właśnie to jest to, prawda? No, jak każdy byłby takim małym czujnikiem, detektorem tej świadomości. Brawo, dokładnie. Daje po prostu zupełnie inny obraz tej rzeczywistości, ale w innej formie informacyjnej, prawda? No niesamowita rzecz. Też tak to widzę. I to już na przykład pokazuje, że to, co ty widzisz w ten sposób, ja widzę tak, jak teraz na przykład powiedziałem, że już same formy interpretacji jest, może być tak wiele jednego zagadnienia, prawda? Niesłychana rzecz, faktycznie. Darku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dla większości widzów będzie to tak zrozumiałe, przynajmniej jak dla mnie, choć pewnie i ja nie jestem w stanie określić, czy jest to dla mnie tak samo zrozumiałe, jak na przykład dla ciebie. Tak jak Darek wspomniał, czekamy na wasze komentarze, oczywiście na te najbardziej istotne, te, które wnoszą coś do dyskusji, które oczywiście nawiązują do tematyki. Będziemy starali się odpowiadać. Prosimy o cierpliwość. Raz jeszcze dziękuję, Darku, w imieniu swoim i oczywiście widzów. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pa, pa.